Dzień dobry, nazywam się Dorota Szadurska, jestem kocią behawiorystką. Dziś chciałabym zacząć cykl spotkań na temat zachowań, które opiekunowie określają zazwyczaj jako zachowania niepożądane, jako takie, których raczej woleliby nie widzieć w swoich domach, w swoich kotów. Jakie w związku z tym zgłaszacie Państwo najczęściej zachowania, które uważacie za, no różnie to określacie, problemowe, problemy behawioralne, zachowania niepożądane, bardzo różne tutaj padają określenia. Na pierwszym miejscu postawiłabym, i to tak w częstotliwości występowania, to jest to bardzo równorzędna liczba, to jest sikanie poza kuwetą i zachowania agresywne. Oczywiście oba z tych zachowań rzeczywiście możemy nazwać niepożądanymi nie tylko z punktu widzenia nas, opiekunów, ale również z punktu widzenia kota, dlatego że oba rodzaje zachowań nie pojawiają się bez bardzo poważnych przyczyn i powinniśmy je rozpatrywać raczej nie w kwestii tego, że są to zachowania, których chcemy oduczyć albo w jakikolwiek sposób nazywamy je, są wiadomo niepożądane, nie chcemy, żeby kot nas atakował i nie chcemy, żeby sikał poza kuwetą. Natomiast zawsze powinniśmy patrzeć na te zachowania jako na komunikat ze strony kota, komunikat, że dzieje się w jego świecie coś bardzo ważnego, co go bardzo z jakiegoś powodu uwiera i z czym nie potrafi sobie tak naprawdę poradzić. Dziś zajmiemy się jedynie problemem związanym z sikaniem poza kuwetą. Zawsze, pamiętajcie Państwo, zawsze zaczynajcie od zbadania moczu. Nie dajcie się zwieść obiegowym opiniom, że jeśli kot przez 3 lata do tej pory w ogóle zawsze korzystał fantastycznie z kuwety, a był u Was gość i teraz nagle od tamtej pory kot przestał sikać do kuwety, zaczyna ją omijać, to na pewno jest jakiś problem, że on ma coś, jak to się potocznie, jak to słyszę, ma coś z głową. Oczywiście kot może mieć jakiś poważny problem emocjonalny, niemniej jednak zawsze zaczynamy od wyeliminowania przyczyny zdrowotnej, dlatego że ogromna większość przypadków, może nie większość, w zasadzie z takich, które miałam, to naprawdę chyba większość omijania kuwety spowodowana była tak naprawdę infekcjami układu moczowego i po wprowadzeniu odpowiedniego leczenia tak naprawdę moja pomoc okazywała się niepotrzebna. Dlatego zawsze oddajemy mocz do zbadania, zalecamy badanie ogólne i badanie osadu. Pamiętajcie Państwo, że takie szybkie badanie ogólne w gabinecie weterynaryjnym ma dla Was bardzo małą wartość diagnostyczną. Musi być to wykonane również badanie osadu, bo ten osad niesie nam bardzo dużą ilość informacji na temat nie tylko funkcjonowania samych nerek, czyli czy jest tam białko, czy go nie ma i tak dalej, tylko również informuje nas, czy w moczu kocim, w pęcherzu kocim nie zalegają jakieś osady, jakieś ciała, których tam być nie powinno. Struwity, nabłonki w dużej ilości. Wszystkie te rzeczy będą drażniły ściany pęcherza albo co więcej ściany cewki moczowej, wywołują ból, wywołują dyskomfort i to wystarczy, żeby kot, kojarząc ten ból właśnie z kuwetą, z załatwianiem się w kuwecie, zaczął ją programowo omijać. Tak więc badanie moczu to jest to, od czego zawsze zaczynacie. I oczywiście, jeśli cokolwiek wyjdzie niepokojącego w takim badaniu, no to należy tę diagnostykę poszerzyć, ale tutaj już będziecie Państwo kierowani przez swojego lekarza. Dopiero po wykonaniu takich badań, po wyeliminowaniu przyczyny zdrowotnej zabieramy się za psychę. Jakie jeszcze są powody zdrowotne, które również będą miały efekt w postaci omijania kuwety, a które nie są tak naprawdę bezpośrednio związane z układem moczowym? Będą to wszystkie schorzenia układu ruchu. Dysplazja stawów biodrowych, zapalenia stawów, jakieś zmiany zwyrodnieniowe stawów. To są bardzo częste przyczyny załatwiania się poza kuwetą, nie zawsze od razu kojarzone właśnie z sikaniem poza kuwetą.
Spowodowane jest to tym, że kotu jest naprawdę niekiedy przy dysplazji, przy zmianach zwyrodnieniowych, szczególnie w obrębie kolan. Ciężko jest podnosić łapy, żeby wejść do kuwety. Zazwyczaj mamy kuwety z jak najwyższymi rantami, no po to, żeby żwirek nie rozsypywał się. To wszystko świetnie gra, dopóki kot jest młody i zdrowy. Chciałabym też tutaj zwrócić na kuwety typu hop, prawda? Jeżeli kot ma jakiekolwiek problemy również w obrębie przednich łap, obręczy barkowej, nadgarstki, również może w pewnym momencie odmówić nam korzystania z tego typu kuwety, bo wejście do niej sprawia mu po prostu ból. Przyczyn bólu szukamy szczególnie u kocich seniorów, szczególnie u kotów 7+. Kot 7-letni to oczywiście nie jest jeszcze absolutnie kot stary. Natomiast jest to kot, u którego mamy prawo już w przypadku pojawienia się sikania poza kuwetą, powinniśmy już naprawdę przyjrzeć mu się od strony również innych chorób układu ruchu, ale również też innych takich metabolicznych chorób typu cukrzyca na przykład, ale również od strony kardiologicznej, oddechowej. Jest to taki wiek, w którym bardzo często tego typu schorzenia mają swój początek i niekiedy to porzucenie kuwety to jest również dla nas taki pierwszy sygnał, że coś jednak w organizmie kota zaczyna pracować już nie tak sprawnie, jak się to działo do tej pory. Kuweta kryta, wspomniałem już o kuwetach typu hop, chciałabym też uczulić Państwa na kuwety kryte w przypadku kotów starszych, bo bardzo często są to kuwety, które były do tej pory jak najbardziej przez kota akceptowane. Natomiast w pewnym wieku przybranie pozycji w takiej kuwecie staje się już trudniejsze, wywołuje ból i wtedy również mamy po okresie dosyć długim niekiedy akceptacji danej toalety, mamy odmowę. Skupiamy się też na rzeczach podstawowych, przy czym bardzo, bardzo Państwa proszę, żebyście nie trzymali się kurczowo takiej myśli, którą zawsze słyszę, gdy pojawiam się w domu właśnie z problemem kuwetowym, że od 5 lat przecież kot używa tej samej kuwety i zawsze było dobrze. Fakt, że kot z czegoś korzysta, że czegoś używa, że na coś się godzi, nie znaczy absolutnie, że to lubi. Pamiętajcie Państwo, tu jest podobny mechanizm jak dla nas ludzi. Fakt, że chodzimy do jakiejś pracy albo wykonujemy jakieś obowiązki, wcale nie znaczy, że wszystkie z nich lubimy. Więc podobny mechanizm działa w przypadku kotów. Pamiętajmy, że one dysponują tym, co my im zaproponujemy. I bardzo często długo godzą się, nie lubią, godzą się na daną sytuację, czekając cierpliwie, że może wreszcie przyjdzie ten dzień, w którym to się zmieni. Po czym po 5 latach dochodzi jakiś inny element, jakiś element zdrowotny, jakieś gorsze samopoczucie i mamy tę przysłowiową kroplę, która przelewa nam kielich tej goryczy, tylu letniego czekania na poprawę warunków toaletowych i mamy odmowę. Także pamiętajcie Państwo, żeby przyjrzeć się zawsze nawet takim elementom, jeżeli pojawia się nam sikanie poza kuwetą, bo fakt, że kot przez 5 lat godził się na jakiś układ, wcale nie znaczy, że to był dla niego układ dobry. Najczęściej kuwety są tak naprawdę za małe. Fakt zamknięcia, odkrycia jest Państwu łatwiej sprawdzić, natomiast fakt wielkości jest już niestety dla Państwa często bardzo trudny do oceny. Bo co właściwie znaczy słowo duża? Bywałam w domach, w których słowo duża przypisane było dla kuwety o wielkości 30 na 40 cm. Uwierzcie mi Państwo, to nie jest kuweta absolutnie duża dla zwykłego, przeciętnego kota, nie mówię już o rasach dużych, tak? Zatrzymajmy się tu na takim przeciętnym 4-5 kilogramowym kocie.
Dla takiego kota optymalne rozmiary kuwety, przepraszam, nie optymalne, a minimalne rozmiary kuwety to długość 60, a szerokość 45 cm. I podkreślam, są to wymiary minimalne, a nie optymalne. Im większa kuweta, pamiętajcie Państwo, tym lepiej. I warto tak na to popatrzeć, bo im większa kuweta, tym większe prawdopodobieństwo, że rzeczywiście kot będzie ją lubił, tak jak my to określamy, czyli tym mniejsze prawdopodobieństwo, że w sytuacji, gdy kot będzie czuł się gorzej, że coś się wydarzy, jakieś zawirowanie w naszym życiu, w jego życiu, że on tę kuwetę porzuci. Więc jeśli kot nie lubi natomiast swojej kuwety, to najmniejsze właśnie tego rodzaju zawirowanie sprawi, że ją porzuci. Na zdjęciu macie Państwo dwie kuwety. Ta kuweta po prawej stronie to jest taka kuweta, którą widzę w bardzo wielu domach i cieszę się, kiedy ją widzę. Ona już ma w Państwa oczach określenie dużej kuwety. To jest w moich oczach minimalna kuweta. To jest bardzo popularny katik. Obok niej stoi taka kuweta, którą zestawiłam na zdjęciu świeżo po kupnie, więc nie ma jeszcze zdjętych drzwiczek tych plastikowych. O tym właśnie chciałabym tutaj Państwu jeszcze powiedzieć, żebyście, nawet jeśli używacie kuwety zamkniętej, żebyście traktowali ją jako taką półzamkniętą, półotwartą, czyli żebyście szli z kotem na kompromis i zdejmowali te plastikowe drzwiczki, a najlepiej, jeśli to jest kuweta takiego typu, że ma jeszcze ten kawałek daszku ruchomy, to po prostu odsłaniali łącznie z tym elementem daszku. To jest to, co nazywam taką kuwetą właśnie półzakrytą, półotwartą. Jest to bardzo ważne, ponieważ jeśli nie zdejmiecie Państwo drzwiczek, to niestety ta atmosfera wewnątrz panująca, nawet przy bardzo regularnym sprzątaniu, staje się no niezbyt przyjazna, że tak to elegancko ujmę. Zawsze będzie tam większa wilgotność, zawsze będzie się ten zapach bardziej unosił. Są też okresy, kiedy nie jesteście Państwo w stanie natychmiast jej sprzątnąć, na przykład wtedy, kiedy jesteście w pracy. I jednak przez kilka godzin ta kuweta jest właśnie w takim stanie, wystarczy raz się w niej załatwić i już będzie tam zaduch. Zaduch, który sprawi, że znów kot już nie będzie miał za bardzo chęci wejścia do takiej kuwety. Tak więc apeluję zawsze, żeby jednak pójść z kotem na kompromis i poprawić tę wentylację kuwety. Drugie pytanie, które bardzo często Państwo mi stawiacie, dotyczy oczywiście tego, czy lepiej mieć kuwetę otwartą czy zamkniętą. Statystycznie, podkreślam, statystycznie zdecydowanie koty wolą kuwety otwarte, dlatego że wtedy łatwiej jest im kontrolować, co się wokół dzieje. Kuwety otwarte powinny być przede wszystkim otwarte właśnie szczególnie w domach, gdzie mamy więcej niż jednego kota, gdzie jest pies, bo wtedy kot czuje się troszkę bezpieczniej, mogąc kontrolować, co się dzieje wokół niego, czy ktoś go w tej chwili, wiecie, kuweta zamknięta, jeżeli mamy więcej niż jednego kota, jest zawsze taką pokusą fantastyczną dla tego drugiego kota, żeby zrobić sobie taki element zabawy, prawda, zapolowania na kompana, jak ten będzie tam zamknięty w tej kuwecie i jak będzie z niej wychodził. Więc oczywiście ten sam mechanizm będziemy mieć, jeśli kuweta będzie otwarta, ale będzie na przykład stała w jakimś małym pomieszczeniu z bardzo ciasnym wejściem. Mamy dokładnie ten sam element, wtedy nie pomoże nam, że kuweta jest otwarta. Jeden z kotów nadal może bać się do niej wejść, bo drugi bardzo łatwo może go zablokować właśnie w tych drzwiach. Drugi element kuwety, na którym chciałabym się jeszcze skupić, to żwirek. Żwirek jest niezwykle ważnym elementem kociej toalety. My najczęściej szukamy takiego żwirku, który będzie dla nas najwygodniejszy. No najwygodniej by nam było mieć taki żwirek, który spłukuje się do toalety. Chciałabym tutaj Państwa zmartwić, że w Polsce żadnego żwirku nie można spłukiwać do toalety.
Nie wolno spłukiwać do toalety niczego, co jest elementem nierozpuszczalnym, a żwirek roślinny, kukurydziany, roślinny generalnie jest, nie rozpuszcza się, on się rozpada, ale się nie rozpuszcza, czyli w dolnych partiach rur, w jakichś węższych partiach rur nadal bardzo często wywołuje problemy. W związku z czym zgodnie z prawem polskim nie wyrzucamy żadnego żwirku tak naprawdę do toalety. To jest ogromny mój argument zawsze, jak przychodzę do domu i widzę, że żwirek jest drewniany. Kot bardzo rzadko wchodzi do kuwety, czyli nie lubi tej kuwety. To jest właśnie dla Państwa ten element, czy kot lubi kuwetę. Jak często do niej wchodzi, jak długo w niej kopie, a nie, że w ogóle z niej korzysta. Najlepszym takim statystycznie znów, oczywiście podkreślam słowo statystycznie, bo zawsze znajdą się jakieś wyjątki. Statystycznie żwirkiem, który kotu odpowiada najbardziej, jest żwirek, to drobniutki bentonit. Taki drobny, przypominający piasek plażowy. Nie mówię absolutnie o bentonicie z marketu, który jest takim ukruszonym, taki gryz, to ma ostre brzegi, ma dokładnie te same wady, nawet jeszcze większe, bo jest jeszcze ostrzejszy niż żwirek drewniany. Mówimy o naprawdę drobniusieńkim bentonicie z okrągłymi, zaokrąglonymi takimi ziarenkami. Jest to bardzo ważny element, bo kocie łapy, kocie opuszki są bardzo wrażliwe na dotyk, są bardzo mocno unerwione i jeżeli, a kot naturalnie powinien dużo kopać przy załatwianiu się przed i po. W związku z czym, jeśli drażni go dotyk żwirku, to bardzo często najpierw obserwujemy właśnie taki bardzo skrócony proces kopania z takim wyrzutem, wybiegiem z toalety, a po pewnym czasie bardzo często obserwujemy w ogóle porzucenie toalety. I chciałabym się skupić na zakończenie na jeszcze jednym żwirku, poświęcić mu osobno sporo uwagi. To żwirek silikonowy, który jest w moich oczach absolutnie najgorszym wyborem ze wszystkich, jakie są możliwe. I takim, jak to ja nazywam, proszeniem się o problemy kuwetowe. W takiej wersji podstawowej żwirek silikonowy ma to wszystko, czego koty nie cierpią, co opisałam, czyli ostre krawędzie ziaren, zimne są w dotyku, wydają bardzo nieprzyjemny taki chrzęst przy chodzeniu. Oczywiście jest też taka wersja luks tych żwirków, drobniutka, i ona eliminuje, powiedzmy, ten element ostrych krawędzi, natomiast wszystkie pozostałe elementy pozostają. Dla mnie jednak dnie dla żwirku silikonowego jest spowodowane dwiema takimi wadami, których nie da się w żaden sposób wyeliminować. Po pierwsze, zaleganie moczu. Dla mnie jest to rzecz nie do przyjęcia, bo cokolwiek by producent nie napisał, jak to tam się ten mocz nie związuje, jest to mocz leżący, po prostu przysypany tą wierzchnią warstwą. Dla naszego nosa jest to nie do rozpoznania, natomiast nie łudźmy się, kot wchodząc do takiej kuwety, zwłaszcza, że zawsze ma ten odruch rozgrzebania, doskonale czuje ten, no nie zawaham się użyć tego słowa odór, to każdy z Państwa wie, jak wyrzucacie ten żwirek, to doskonale wiecie, co za bagienko macie pod spodem. I jest to doskonała pożywka dla różnych bakterii. Jest to dla mnie proszenie się o problemy. Natomiast taka wada najpoważniejsza żwirku silikonowego, ale nie tylko żwirku silikonowego, również peletu, bo wiem, że też niektórzy opiekunowie nie używają w ogóle zbrylających się żwirków, tylko używają peletu. Najważniejsza w obu tych przypadkach wada, najważniejsza niedogodność to jest to, że nie jesteśmy w stanie kontrolować wtedy kociego zdrowia. Kocia kuweta jest dla nas pierwszym takim elementem, pierwszym sygnałem, pierwszym takim najprostszym monitoringiem podstawowych funkcji życia, zdrowia, podstawowych rzeczy związanych ze zdrowiem naszego kota. Częstotliwość
chodzenia, wielkość kulek, to wszystko mówi nam bardzo dużo o kocim nastroju, o kocim zdrowiu. Jeśli na przykład zauważycie Państwo, że Wasz kot zostawia tylko 2 razy na dobę 2 wielkie kule moczu, to nie miejcie wątpliwości, Wasz kot nie lubi tej kuwety albo z jakiegoś innego powodu nie chce wchodzić do tej kuwety. Być może to jest jakiś problem z innym kotem. Na pewno wstrzymuje ten mocz do ostatniej chwili, kiedy już nie może wytrzymać i dopiero wtedy wchodzi do tej kuwety. To jest bardzo niezdrowy tryb. Przetrzymywanie moczu sprzyja rozwojowi bakterii w pęcherzu, sprzyja wytrącaniu się struwitów, czyli bardzo sprzyja nawrotom różnych problemów z dolnymi drogami moczowymi. Jeśli natomiast, załóżmy, mamy sytuację idealną, wyciągacie na dobę, no nie wiem, załóżmy 4 kulki takiej średniej wielkości moczu, po czym przychodzi dzień, kiedy właśnie wyciągniecie nagle 2 wielkie albo 1 wielką kulę, albo odwrotnie, zamiast tych 4 średnich wyciągacie, no nie wiem, 8 malutkich, to nie musicie czekać, aż kot porzuci kuwetę, tylko już macie pierwszy sygnał, że coś się dzieje. W pierwszym przypadku, że kot powstrzymywał się tak długo od wejścia do kuwety, aż no już nie mógł wytrzymać, dopiero wtedy oddał mocz, mamy jakiś problem, albo zdrowotny, albo emocjonalny, albo no kot ma problem, kot ma jakiś problem. W drugim przypadku, kiedy nagle mamy bardzo dużo malutkich kulek, mamy już posikiwanie, mamy już w zasadzie pewność, że zaczyna się jakiś proces zapalny, już się zaczął tak naprawdę jakiś proces zapalny dolnych dróg moczowych, zaczyna się posikiwanie, czyli kot odczuwa bardzo często parcie na mocz, a sika w bardzo małych ilościach. Tak więc żwirki zbrylające się dadzą Państwu bardzo, bardzo dużo informacji na temat kociego zdrowia, również kolor tej kulki. W przypadku pojawienia się krwi jesteście Państwo w stanie szybciutko to namierzyć. To tyle na dziś na temat sikania poza kuwetą. Temat, który będziemy poruszać jeszcze na pewno wielokrotnie. Na pewno jeszcze skupię się na żwirkach i na pewno będziemy jeszcze dużo mówić o miejscach, w których stoją kuwety, bo niezwykle często powód porzucania kuwety związany jest właśnie z niewłaściwym jej ustawieniem. Do zobaczenia następnym razem.